Opuściliśmy naszą noclegownię. Idziemy do sklepu. Czas mamy bardzo tragiczny, bo jesteśmy 20 minut w plecy i sklepu nie było w planach. Ale na szczęście ja jestem logicznie myślący i przewidziałem, że pewnie tak będzie, więc mamy zapas. Idziemy, dzisiaj przed nami wiele kilometrów do zrobienia na pieszo, jeszcze z plecakami. Także będzie ciężko. Ale już to komicznie wygląda, jak Kuba płaci z owsianką w ręku. Witam serdecznie, jesteśmy w miejscu, obok którego prawie codziennie przychodziliśmy. Okazało się, że tu jest pomnik Peryklesa. A jak wszyscy wiemy, Perykles to jest największy kozak w historii Aten i on w ogóle tutaj, powiedzmy, odbudował Ateny. I nawet no jakby czasy świetności Aten są nazwane jakby złotym wiekiem Peryklesa w V wieku przed naszą erą, bo on wtedy tutaj rządził. No więc jesteśmy w Kerameikos. Za mną widać taki potężny jakieś budowle stare. To jest, ja nie wiem właśnie czy całość, na pewno część z tego to jest cmentarz stary, taki gdzie już chowano ludzi od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, a bardziej został zorganizowany jako taki cmentarz około 1200 roku przed naszą erą. No i Kerameikos to jest generalnie taka dzielnica rzemieślników, takich garncarzy trochę. Machaj ustami, to podłożymy, że to ty śpiewasz, Kuba. Nadszedł czas na chwilę pomarudzenia, a mianowicie jest mega ciepło. Jak na to, co tutaj jak na razie mieliśmy, to chyba jest najcieplej teraz. No. A najgorsze jest, że przyszły tydzień to ma być cały czas między 15 a 20 stopni. Także przyszły tydzień byłby No i generalnie musimy nosić wszystkie nasze warstwy na pasie, co jest super irytujące, plus niestety jesteśmy zmuszeni do trzymania, pokaż swojego posiłku, to jest chleb numer 20 chyba w tym turnusie. Ja trzymam tutaj na pasie bułeczkę. No i jest ciężko, ciężko, moi drodzy. A jeszcze jakieś 15 godzin chodzenia. Czy my to przeżyjemy, czy nie? A to jest pytanie. Moi współtowarzysze. A nie, w ogóle czemu mają być współtowarzysze? To powinno być po prostu towarzysze podróży. Współtowarzysze podróży? Współpodróżnicy. Nie wiem, dziwnie. Kontemplują swoje życiowe wybory podróżowania ze mną. A ja za to powiem, że mamy tutaj ładny kościółek obok, którego nazwy nie wypowiem, bo jest jakaś Agios Gorgios, czy jakoś tak, ciężko powiedzieć, ale ładnie wygląda. No a teraz idziemy do Akademii Platona, czyli kilku kamieni w parku. No więc jesteśmy w parku Akademii Platońskiej. To są kamienie jakieś. No to chyba jest to. Tam też jest więcej kamieni, no i to mi się wydaje, że całość to jest to, bo oni generalnie w Gaju to robili takim. Był Gaj poświęcony Akademosowi i stąd się wzięła Akademia. Co to? Aha, taki No. ziomek. Tak, Akademos. No. Zajmowali się głównie filozofią i matematyką, ale też naukami przyrodniczymi. Właśnie, bo założona w 387 roku przed naszą erą. I Arystoteles się tutaj uczył przez 20 lat, zanim wyjechał i potem wrócił i założył swój Likeon, ale to o tym już mówiliśmy. No i to też generalnie zostało wszystko zniszczone przez Sulę w 86 przed naszą erą. Patrzcie, to jest ławka, na której siedział Platon. To jest poidełko, z którego pił Platon. To jest łóżko, na którym leżał Platon. A nie, może to stół, bo to są kamienie wokół, to może to być stół. Coś jeszcze masz do dodania? Tak, mogę dodać, że to było założone najprawdopodobniej jako nieformalne stowarzyszenie religijne, ponieważ nie było prawnie tak... Sekta. No tak można by rzec, bo nie było prawnych możliwości, żeby założyć uczelnię, bo nie było w ogóle czegoś takiego wcześniej jak uczelnia. I to był pierwsza tego typu instytucja i nie było takich prawnych możliwości, żeby coś takiego założyć.
Więc najprawdopodobniej było to założone jako stowarzyszenie religijne. A teraz mamy jeszcze 7,5 km. O mój Przed nami. Boże. Nie wiem czy widać, ale potężnie załadowany ten trójkołowy. Jakby ostrzej wziął ten zakręt, to by się wydupcył. Jakby się na przykład ktoś teraz zastanawiał, czemu chodzę w kółko, czemu oni też chodzą w kółko, to odpowiedź jest prosta. Trzeba przejść na drugą stronę. Tam o. A to jest chyba jakaś autostrada. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Bardziej obwodnica chyba jakaś. Na pewno każdy kojarzy amerykańskie żółte autobusy wożące dzieci do szkoły. Tutaj mamy greckie żółte autobusy, które chyba też wożą dzieci do szkoły, ale nie wiem. Teraz stoi w miejscu. Taka temperatura między 15 a 20 stopni to jest taka idealna, żeby zwiedzać. Nawet żeby w sumie egzystować ogólnie. Jakby się ktoś zastanawiał, co może robić Kuba w ten piękny dzień, odpowiedź jest prosta. Jeść chleb. No więc jesteśmy w takim dziwnym miejscu. Tu w ogóle tak wyglądają budki telefoniczne w Grecji. No, z jednej strony jest szyba, z drugiej nie ma. Także no ciekawie. W każdym razie zastanawiam się, dlaczego oni tutaj namalowali flagę Somalii. Nie rozumiem. To jest twoje jedyne pytanie? Jakby się ktoś zastanawiał, komu macham, no to temu panu. Proszę ładnie pomachać. Jesteśmy na zakupach. I... Oh! Thank you! I Dave praktycznie zgubił najważniejsze rzeczy ever. Mikrofon zgubił. Ale to nic, Dobra, kupił sobie soczek. Kupiłem soczek, chyba grecki. Pozdrawiam. Laux. Jak wrażenia? Dobry, może być, podoba mi się. Prawda, Od 1 do 10? takie 8, tak trochę jak Sprite smakuje. Troszkę niezadowolony jestem, bo tutaj jest takie coś. I to jest chyba wokół całego parku, ale za tym widać taką wieżę. Pala i tak Chodzimy tam? bodajże. A da się wejść? Nie wiem. No właśnie, się nie da wejść. No i jest taka wieża w miejscu nazywana wieżą Palaitsakis, czy jakoś tak, gdzie był gościu, który nazywał się Karaiskakis, Georgios Karaiskakis, coś takiego. Nie mają dziwne tutaj imiona, nazwiska, więc obstawiam, że często robię błędy. Ale on jakąś tutaj ważną bitwę z jakimś paszą stoczył w 1826. No i dlatego tutaj postawili wieżę, że to jakieś historyczne miejsce. No okej. No jakaś wieża, bo jakaś bitwa tu była. No nie było to zbyt interesujące. Szliśmy 2 godziny, żeby zobaczyć jakąś tam wieżę, ale spokojnie, nie widzimy jej całej, widzimy tylko pół, bo są jakieś takie te ścianki. Tak, ale to nie był nasz cel, to tylko tak przez przypadek. Bo było akurat po drodze, dlatego. Było po drodze, no. Przez przypadek szliśmy 2 godziny! Spotkaliśmy cytryny na drzewie. Zawsze są pomarańcze, tam dalej widać pomarańcze. Ale cytryny pierwszy raz widzimy na drzewku, jak na razie. No i Kuba ma chyba smaka na taką cytrynkę. No, ładnie wygląda takie drzewko w ogóle. No, fajne, fajne. Mogłoby tak u nas w Polsce być, że idziesz sobie, możesz sobie zerwać. Bo policja powiedziała, że można zrywać, więc... Jakby się ktoś zastanawiał, ile kosztuje paliwo w Grecji, to szczerze jestem troszkę zdziwiony, że diesel jest tańszy od zwykłej 95. Także no to naprawdę dziwne. Bo u nas jest tak zdecydowanie na odwrót. No więc dotarliśmy tutaj do klasztoru Dafni. Jest to klasztor Dafni, wzniesiony około 1070 roku w miejscu
dawnej świątyni Apollina i to jest, obecnie już nie jest to klasztor, jest to muzeum wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to świetny przykład bizantyjskiej architektury i słynie właśnie z tych tutaj widocznych mozaik, że złote tło mają. I to jest no, najprawdopodobniej prawdziwe złoto. A nazwa Dafni dosłownie oznacza laurowy gaj. No więc w sumie to już jest praktycznie koniec naszej wycieczki. Nie mam już żadnych miejsc ciekawych przygotowanych. Może coś jeszcze po drodze spotkamy ciekawego. Teraz jest pora na obiad. Supermarketu Pizzelecka. Jak ją kurde otworzę, ale tak mi się zgniotła w plecaku. Może być. Jak na obiad. Dzień jak co dzień. A moi bezdomni dalej śpią. Także ja myślę, że pora się zbierać i iść na metro, bo już troszkę czas nam się kurczy. No daje słoneczko, co prawda w moim miejscu już cień, więc założyłem bluzę, koszulę, bo jestem bardzo wykwintnym człowiekiem i w ogóle. Kurwa się śmieje, nie wiadomo dlaczego, ale trzeba go zignorować. No jest wesoły po prostu człowiek. A Asia chyba tak porządniej zasnęła. No trudno. Trzeba będzie ją obudzić. No więc witam z Toytoja. Jest to bardzo ciekawy Toytoj, bo nigdy w tak czystym Toytoju nie byłem. Kurde, aż dziwne. Czyściutko, papier toaletowy, no nie wiem co się dzieje. No więc wysiedliśmy z metra. Przed nami 6 km chodu. 6. Czyli 1,5 godziny jakieś. Tutaj no autostrada potężna. Google pokazuje, że 6 minut autem, godzina 26 na pieszo. Także myślę, że całkiem fair. Jak widać idziemy jakąś drogą, która nawet nie ma pobocza za bardzo. Nie po prostu prawym pasem. No trochę dziwnie, no, ale no jakby no nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Nie ja to wymyśliłem. Tylko nie za bardzo wiemy jak wejść na lotnisko, bo się okazało, że tam gdzie chcieliśmy to troszkę jest kapkę jakby no brama. Troszkę przypał. Myślałem, że będziemy sprytni, zaoszczędzimy troszkę euro, a tutaj się okazuje, że płot jest, nie wiem czy tu widać, no tutaj jest autostrada, idzie płot, a tu jest płot od tego factory outletu. No i ten płot idzie, a tu ta droga się zaraz tu kończy, a tam już jest płot od lotniska, więc trochę nie ma jak wejść, a na drugą stronę autostrady nie mamy jak przejść w ogóle, to musielibyśmy się cofać tak no mega daleko i nie zdążylibyśmy na samolot. Także no coś wykombinujemy. Nie gwarantuję, że to będzie legalne, ale bezdomni nie przestrzegają przepisów i tak, więc no więc troszkę już się wróciliśmy. Moi współtowarzysze, nie wiem czemu tak mówię, nie wiem czy to jest dobre, czy poprawne, ale już tak mówiłem, to już tak będę mówił. No to niestety speniali. No i stwierdzili, że łapiemy taksówkę jakąś, albo chociaż stopa. No zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że tak, bo została nam jakaś godzina. Zaoszczędziliśmy 7 euro, 80 eurocentów od osoby za bilety na metrze. No dużo, niedużo. Plan był dobry. Jakby no Google mnie sprankował. Myślałem, że tam przyjdziemy, a tam wszędzie płoty. No troszkę jestem niepocieszony tym faktem. No ale no, co, no nie będę ich zmuszać, żeby na autostradę wskakiwać, tak? Ja tutaj chciałem pozdrowić Marka, z którym razem w sensie, znaczy mówi się, że ktoś był na pewnej wycieczce na autostradzie, ale ja nie wiem kto to był, ale pozdrawiam Marka, z którym przeżyliśmy wspólne, fajne przygody na Eurotripie w wakacje obok Paryża. Polecam.
We wanted to be smart, but well, You want to save the 9 euros? yes. When this always. What the times, the price for 9 euros. Yeah. What's your miles you flying? Ryanair. Makes sense, yeah. Yes. No dosłownie jest może 5 minut później. Jesteśmy na lotnisku, jak widać. Się udało, złapaliśmy stopa, jak było widać na nagraniu. No stop się sam złapał, sami nam zaoferowali pomoc. No jak było słychać, bo ja nagrałem kawałek. A, okej. Tak, także się nic pewnie nie będzie widać, ale coś tam będzie słychać, także no generalnie fajnie. Mamy teraz dużo czasu do zmarnowania, także idziemy szukać naszego gate'a. Powiedz jeszcze raz, co chciałeś powiedzieć? Nic nie chciałem powiedzieć. No właśnie, dlatego zmienimy troszkę kąt. No to co? No to uwaga, dzisiaj ostatni dzień. Kończymy naszą podróż po Atenach. Z przytupem, ponieważ Dave chciał pozbawić mnie moich spodni, które bardzo lubię i to było, ale to nie, to może zabrzmieć bardzo dziwnie, więc może doprecyzuję, o co chodzi. Sobie zdałam sprawę. No, bo mieliśmy przechodzić przez płot Na autostradę. na autostradę. To jest w ogóle jakiś niesamowity pomysł ten człowiek ma na życie. Sprawdzony. No, ale na szczęście udało nam się zostać złapanym na stopa, bo my nie złapaliśmy, my po prostu stanęliśmy, a Stop złapał nas. stop złapał nas, przyjechali i powiedzieli: cześć, jesteście tacy cudowni, nie chcecie do nas z nami pojechać? Wtedy powiedzieliśmy: no dobra, jak musicie. No, tak było. I ja powiem Ci, że ja mentalnie nie byłam przygotowana, że my jeszcze po metrze będziemy 1,5 godziny jeśli się dowiedziałam o tym, bo Kuba mówił, Ale ja jeszcze to 1,5 godziny. mówiłem. Ja to mówiłem, dlatego wysiadaliśmy na Wiem, przedostatnim ale ja przystanku. Ciebie nie słuchałam. A, no dobrze. Ale już teraz wiem. I Teraz to już. teraz już za późno. No. Witam serdecznie. Wydarzała się rzecz dosyć stresująca, bo troszkę się, Dawid, ale do czego jest ta kolejka? zagapiliśmy i Do czego jest ta kolejka? Bo tam... no, zaraz by się skończyło Bo jedno wchodzenie jest przez priority, drugie nie jest. tutaj przez te bramki i wchodzenie do samolotu, więc A to jest teraz priority? no trochę niezręcznie było, jakby samolot odleciał bez nas. Ale pięknym, szybkim sprintem przelecieliśmy i zdążyliśmy. Na szczęście. Tak. Ale było ostro. Idziemy do samolotu! Jej! A Kuba przodem. Witam serdecznie. Witam również. Przylecieliśmy już do pochmurnej, zimnej i mokrej, bo pada Polski. Tak, i śnieg tam jeszcze leży na drodze. Co? No nie widziałaś, jak jechaliśmy busem? Nie, oślepiło mnie ta mgła deszczu, co mi wleciała w oczy. To śnieg tam leżał na drodze. To jest kuda. No. To tyle. No nie no, jeszcze, że toalety są. A i toalety strasznie damskie są oblegane, to jest Nie o to mi chodziło. disgusting. O co ci chodzi? Że można wrzucać papier toaletowy. Aha, szczerze, dla mnie większym problemem jest to, że przychodzę do toalety, a tam 15 babek w kolejce stoi. No przecież to się dopchać nie można. I nawet ta dla tych niepełnosprawnych jest zajęta. Ktoś pomyślał bardzo sprytnie, tak jak ja. Więc trochę to oburzające. A my nie mamy kolejek. To też trzeba nagrać, bo my jesteśmy teraz w Polsce i to jest, może Polska nie ma wielu zalet, ale jest jedna zaleta, która jest bardzo istotna. Jak pieszy się zbliża do pasów, to człowiek kulturalny zawsze się zatrzyma. Nie tak jak w Grecji, jeszcze tak przyspieszy, żeby może ewentualnie cię, wiesz, dobił, nie? Ale nie. W Polsce jest kultura, dlatego kurna, ja pitole. Dobrze. Dziękuję. Klik. Witamy serdecznie. Dotarliśmy do Kuby. Dave mnie zapchał żelkiem, żebym nie mogła się odzywać. To jest straszne. No I ale dwulicowa. okej. Ale chcieliśmy powiedzieć, ile zrobiliśmy kilometrów. Bardziej w sensie kroków. 130 000 kroków, tak? Czyli jakieś 80 kilometrów. Tak przynajmniej mówi Kuby telefon. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, ale myślę, że
brzmi to jak sensowna liczba, w sensie, że rzeczywiście mogło tyle być. Ten najintensywniejszy dzień to ile było? 30 000 prawie, tak? No. No, A brzmi jak krew, pot i łzy. no, to była ta góra właśnie. To jakieś 30 000 kroków było. Nie był to pot, znaczy był, ale głównie mokre stopy. Tak, mokre stopy, skarpety, buty, przemoknięte wszystko. Ale generalnie byliśmy zadowoleni. No generalnie cały wyjazd był spoko. Pogoda była nawet git, no nie było deszczu, przez chwilę tylko coś tam kropiło. Także generalnie pogoda była spoko. Mogło być troszkę cieplej. No i ten raz było tak pochmurno. Mogło być, tak jak teraz ostatniego dnia, mogłoby być cały czas. To byłoby idealnie. Nie, ale generalnie wyjazd bardzo piękny. Jeżeli to już jest koniec, to dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, za dotrwanie do tego miejsca. Nie wiem, ile to będzie odcinków, nie wiem, kiedy się to pojawi. Obecnie mamy luty, więc najprawdopodobniej jest to za jakieś 3 miesiące minimum. Znając życie, może wcześniej, kto wie, może mi się będzie nudziło. No to żegnamy wszystkich. Dziękujemy za wspólną przygodę i do zobaczenia w kolejnych przygodach. Jak Elżbieta. No tak machała. Królowa Elżbieta. To bardziej jakby wąchała coś. No wiem, a do tego to jest dziwne. Okej, dobrze. To żegnam.